A dziś zapraszam na takie troszkę niezwykłe podstawki pod kawę albo herbatę. Bo w tym filmie wcale nie chodzi o podstawki, ale o to, żeby komuś poprawić humor. Już sama kawa albo herbata pita w dobrym towarzystwie poprawia humor, ale nasze podstawki podniosą to na wyższy poziom. Z jednej strony to zwykłe podstawki, ale z drugiej, gdy przychodzi na przykład Helenka, mówimy wylosuj jedną, odwróć i czytaj. Teraz nie czytajcie, szkoda czasu, na końcu wkleiłam każdą z osobna. Teraz zabieramy się za podstawki. Film trwa tylko 6 minut. Sam projekt jest turbo łatwy, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to najwięcej czasu spędzicie na tym, żeby wybrać jakieś fajne hasełka na drugą stronę tych tabliczek. 6 propozycji ode mnie już macie na dobry początek, ale mam nadzieję, że coś fajnego jeszcze do głowy Wam wpadnie i to będą naprawdę odjazdowe, świetne, poprawiające nastrój podkładki. Uprzedzę wydarzenia, bo mówiłam, że projekt jest łatwy, więc w ogóle nie zabierałam się za transfer, bo on tutaj jest niepotrzebny. Po prostu wydrukowałam moje hasła na kartce A4, na drukarce laserowej, a potem przykleiłam. Brązowy preparat, którym pomalowałam pudełko, to jest lazur, a kolor orzechowy. Białą farbą akrylową pomalowałam podkładki z obu stron, ale z tej strony, z której przyklejam kwiatki, pomalowałam 2 razy. Kwiatuszki z papieru ryżowego wydarłam i przyklejam klejem do deku. Potem lakieruję, no i właściwie mogłoby być już gotowe. Mogłoby, ale właśnie teraz przechodzimy do tej najważniejszej części, czyli do przyklejania zwykłego papieru z drukarki na nasze tabliczki. Jak wspominałam przed chwilą, napis został wydrukowany na zwykłej kartce papieru, czyli tzw. papierze ksero na drukarce laserowej. Plujka, czyli drukarka atramentowa się nie nadaje, ponieważ podczas przyklejania napis będzie się rozmazywał. Kartkę przyklejamy na mokro, czyli najpierw ją moczymy i chwilkę czekamy, aż przestanie się zwijać. Gdy włókna się rozprostują, czyli boki się już nie zawijają, można przyklejać tak normalnie, jak papier ryżowy, na klej do deku. Smarujemy podstawkę, przyklejamy kartkę i całość od góry zasmarowujemy klejem. Potem suszę i doklejamy jakieś ładne kwiatki, bo przecież druga strona ma być nie tylko wesoła, ale także ładna. I właściwie na tym etapie projekt jest już gotowy. Można by podkładki tylko polakierować jakimś lakierem, który jest odporny na temperaturę i do którego nie przyklejają się kubki, no i właściwie gotowe. Albo można jeszcze troszkę pokombinować. To, czego w kamerze zupełnie nie widać, ale gołym okiem ja to widzę, to różnica kolorów między papierem ryżowym a białą kartką albo białym tłem. Ta różnica kolorów jest bardzo subtelna i może można by było ją pominąć i tylko podkładki delikatnie pochlapać, ale ja mam czas, lubię moje deku, więc troszkę pobajeruję. A do malowania używam mojego starego, wyjechanego pędzla gąbkowego. Był już na tyle stary, że się do niczego nie nadawał, więc go troszkę wyskubałam i teraz robi przepiękne plamy. Plamy gotowe, wszystko pochlapane, ale myślę, że praca wygląda ładniej, gdy delikatnie przyciemnimy boki. Zobaczcie, czy warto. Tak wygląda różnica. Z prawej strony kółeczko ma przyciemnione boki, a z lewej nie. A na koniec jeszcze 2 cieniutkie warstwy lakieru, który jest odporny na temperaturę, czyli do którego nie będą się przyklejały gorące kubki, no właśnie z naszą ulubioną kawką albo herbatką. No i praca gotowa. 6 tabliczek i 6 gotowych sentencji. Ciekawa jestem, czy któraś do Was pasuje. Za chwilę pokażę Wam powolutku wszystkie napisy i wybierzcie coś dla siebie. Jeżeli ja bym miała coś przygarnąć do serducha, to informacja, że jestem zdecydowanie za niska. Na razie nie czytajcie, na razie Wam tylko pokazuję, jak one wyglądają na żywo, czyli nie na zdjęciach. One za chwilę będą na fotkach i wszystko będzie można spokojnie, powolutku przeczytać. Podkładki gotowe, ale gdy moja praca przeznaczona jest na prezent, to zazwyczaj ją jakoś ładnie przewiązuję i dodaję informację, że to jest wszystko ręcznie robione. Najczęściej są to po prostu przywieszki. Masa super lekka z wyciśniętą pieczątką. Te przywieszki zawsze robię w przeróżnych kształtach, dużych ilościach i na zapas. Kółeczko czy serduszko? No wiecie, że stanęło na serduszku, bo widziałyście zdjęcia na początku.
A ostatecznie mój zestaw przygotowany na prezent wygląda tak. I to już prawie koniec, bo jak zwykle listę wszystkich produktów, które używałam w filmie, zamieściłam pod tym wideo. A teraz się proszę przygotować, skoncentrować, bo za chwilę wszystkie 6 tabliczek do przeczytania i napisania w komentarzu, która z nich do Was najlepiej pasuje. Tą na dzień dobry przytulam do serducha, a Wy którą? Mam nadzieję, że dzisiaj zostawiam Was w naprawdę dobrym nastroju. Do zobaczenia w najbliższą niedzielę.